Cześć, z tej strony Marcin, Easy Rider. Słuchajcie, jestem dzisiaj w Łebie. Przyjechałem zobaczyć, jak wygląda plaża, jak wyglądają tutaj łebskie atrakcje, ile będzie kosztował dorsz, jak wygląda teren zlotowy. Bo słuchajcie, w sierpniu Łeba się zmienia na letnią motocyklową stolicę Polski. Będzie tutaj festiwal motocyklowy, muzyczny Bike Week Łeba, na który serdecznie zapraszam. A teraz idziemy zobaczyć, idziemy w miasto, idziemy na plażę, zobaczymy, co tutaj się dzieje w tej Łebie. Słuchajcie, nie powiedziałem najważniejszego, w tym odcinku będą do wygrania 3 wjazdówy na festiwal i koszulki, także oglądajcie, informacje będą podane na filmie. Jedziemy obadać teren, co tu się nazmieniało. Tutaj jeszcze widać, że tego Wesołego Miasteczka jeszcze nie ma, Radzia też nie ma, ludzi trochę jest. Restauracja zamknięta w tej części. No właśnie, zaraz zbadamy tutaj restaurację. Tu jest droga już zrobiona. No coś tu jest pootwierane. Turystyczna, zamknięta. No, jestem ciekawy, jak ten teren Dolores wygląda. O, i wjeżdżamy sobie tutaj. Teraz słupków tu nastawiali jak... Dobrobyt. Nastawiali tutaj tych słupków jak... Za dużo kasy chyba było. Czy to... O, teraz trzeba będzie zobaczyć, czy to się da bo tutaj zawsze mamy bramę i troszeczkę to koliduje, plus te różne jakieś krzaczki, nie krzaczki, fajne są krzaczki, ale żeby ich nie wydeptać, bo brama gdzieś tutaj się rok temu zaczynała, na wysokości tego. Tutaj dalej ten domek Jacka stoi. Dobra, tu będę musiał ustalić, czy to się da jakoś przenieść. Ewentualnie teraz druga strona jest, może tutaj. Zobaczcie, wszystkie chaszcze zostały wycięte. Tutaj zawsze tu była taka fajna wierzba stała. Tutaj to było wszystko zarośnięte. Domków już nie ma. Teraz tutaj jest ścieżka rowerowa. No już tak myślę, że wstępnie chyba tutaj będzie. Łysy, jak mnie oglądasz, to patrzcie, zawsze była tam brama po lewej stronie, a teraz chyba ją sobie postawimy tutaj. Rok temu to było wszystko rozkopane, a teraz myślę, jak ten duży namiot stanie, on ma 8 na 16, tak? 4, 6, 8 na 16, to 2 metry może być tutaj, 2 metry tutaj, tu będzie stało. Tutaj będzie akuratnie taka jest ściana, gdzie wieszamy koszulki. Tutaj w tą stronę 6 metrów. Jest raz, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli jakoś gdzieś, o, tutaj pasuje. Myślę, żeby to tutaj jakoś weszło naprzeciwko delikatesów. I tutaj w willi Krokodyl. Myślę, że to się jakoś uda. No nic, trzeba się dostosowywać, nie ma co narzekać, trzeba się dostosowywać i tyle. I słuchajcie, myślę, że to będzie fajne, bo tutaj zrobimy w takim układzie parking. Tu będzie parking dla motocykli, które się jeszcze nie zarejestrowały albo będą rejestrowały. Tutaj wszystko będzie sobie stało. No i tu będzie ochrona, tu będzie bramka. Mamy patrol policji, słuchajcie, zjawił się. Dzień dobry. Dobrze, że panowie aresztowali te panie. Nabroiłyśmy! O, to Marta z informacji turystycznej akurat mnie się napatoczyła. Tam jeszcze będę musiał się z nią spotkać, pogadać. Tutaj jeszcze tylko ten wjazd. Tak niefortunnie tutaj to stoi na wejściu, bo tutaj mamy wjazd. O, jestem na końcu terenu. Tutaj zaraz camping, intercamp i tutaj kolega ma ośrodek u pirata. No i tutaj zobaczcie, wszystkie wycięte chaszczory. Tutaj jest niski płotek, tutaj często się coś w ludki wbijały, więc tutaj myślę, że będzie trzeba postawić wysoki płot. Wysoki płot tutaj sobie postawimy i idziemy zobaczyć, jak tam dalej wygląda. O, tutaj mamy zawsze zaplecze techniczne, scena, tutaj mamy trafo, gdzie podłączamy się do prądu. Tu była jeszcze jakaś taka budka, coś, ale to widzę, że zostało zburzone. No i teraz jest tutaj ogrodzenie, jest taka siatka leśna, ona ma z 1,80 m.
180, no chyba tutaj. Tutaj myślę, że teraz patrol ochrony będzie miał fajny widok, bo będzie wszystko widać. Słuchajcie, jestem teraz tutaj na końcu terenu. Tutaj był taki domek. No cała masa tu tych domków była, nie? Jakieś takie stare sanitarne po kampingu. I teraz tutaj jest taki teren strasznie zryty, ale ma być to wszystko zrekultywowane tutaj, wyrównane, zasiana trawka. Więc to będzie jakiś taki dodatkowy teren, no i zawsze tu można nawet jakieś auto postawić. Tutaj wszystkie krzaki, zobaczcie, są wycięte. Jakieś małe drzewka też powycinane, więc jakby jest... Ten teren się optycznie powiększył. O, tu jeszcze jakaś sterta drewna. Ale to słyszałem, że ma być też wszystko wywiezione. To ten filmik rok temu, jak robiłem tutaj inspekcję, to był ostatni archiwalny chyba filmik jeszcze, jak tutaj ten teren wyglądał. Właśnie po tym kempingu to wszystkie, nie? Troszeczkę taki jak w Czarnobylu. O, tutaj płyty jeszcze są. Tutaj już trochę powyrywanych. Nie ma tych budynków, to się nagle naprawdę tak przestronnie zrobiło. Teraz tutaj będę miał spotkanie, jeszcze jestem przed spotkaniem, się dowiem, jak to dokładnie co tutaj ma być zrobione, bo też czekają. Wiem, że te wszystkie studnie, które były potwierane, są pozasypywane. O, widzicie, tutaj te kręgi są powyciągane. Kręgi są powyciągane. Cały teren tutaj miał być wyrównany, no ale już mamy... Teraz będzie połowa czerwca, więc żeby ta trawa, już tu rozmawiałem, żeby ta trawa wyrosła, chyba będą tylko wyrównane te właśnie miejsca, które są po tych domkach, po ruinach. A cała reszta, tu jakaś koparka. Ten teren w ogóle na ten rok ma być przygotowywany do... Będzie pole tutaj kempingowe, takie dla kamperów, więc ma być rozprowadzona woda, ma być rozprowadzony prąd, więc jak to wszystko wyjdzie, to prawdopodobnie będzie prąd na polu namiotowym. To w ogóle by była rewelacja. O, tu jakiś zbiornik wykopany na złomik. Tutaj jeszcze są jakieś... No tutaj był taki duży budynek i już nic po nim nie zostało. Zobaczymy, jak tam dalej. Tutaj kiedyś stała scena bardzo dawno temu. Ale teraz tu jest miejsca. Ale tu jest tego miejsca. Tu mamy, słuchajcie, 5 hektarów. I z tego powodu w tym roku będzie można wprowadzę trochę wjazdówek dla samochodów. Rok temu tam było bardzo ograniczone, a w tym roku myślę, że tu spokojnie tam, nie wiem, 30-40 aut, może 50 nawet, wpuścimy. Dam znać, oczywiście będzie jakiś bilet do wykupienia. Trzeba będzie wcześniej zakupić taki bilet, więc nie czekajcie do ostatniej chwili. Teraz do końca czerwca jeszcze są bilety w promocji, tańsze. Do tych biletów z przedsprzedaży będziemy dodawać różne jeszcze gratisy, o których niedługo powiem. Na pewno będą pocztówki takie z łeby ze zlotu. Jeszcze różne inne będą gratisiory. O! Tutaj zawsze stoi catering na tym terenie. Tam mamy scenę. Tutaj stoi duży namiot Tyskiego. A tutaj zawsze był płot. Tutaj trajki się rozbijają. Tutaj jak żył Staszek Lord, to on tutaj zawsze właśnie wygospodarowywał to miejsce dla trajkersów. Ale teraz nie wiem jeszcze tylko jak z ciężarówkami, bo zawsze też mamy 2 ciężarówki, ale no tym wyjazdem tutaj nie da rady. Może coś zrobimy, że tam z tyłu, no tam Piotrek Łączyński, jeszcze tam jeden kolega tutaj przyjeżdżają, też jest spora atrakcja z tą ciężarówką, ale tak myślę, że może tą tylną bramą taką techniczną, gdzie przyjeżdżają zespoły, może tam właśnie gdzieś Cię, Piotruś, postawimy i ta ciężarówka już też tu się wpisała w koloryt i w tradycję tej imprezy. O! Tutaj zawsze były kontenery ze śmieciami, tutaj jakaś segregacja, takie rzeczy, ale w tym roku tutaj postawimy chyba kontenery prysznicowe, bo wodę zawsze ciągnęliśmy tam
no tutaj ten teren od zera jakby uzbrajamy, tak? Czyli musimy podłączyć wodę. Woda tutaj leciała zawsze z z hydrantu, więc mamy tutaj takie przewody, które ciągnęliśmy aż stamtąd tą wodę, no i prąd tam z trafostacji. Tutaj mamy 4 przyłącza po 40 kW, tam są 3 skrzynie, jedna jest do sceny, 2 są do gastronomii i tu jest 3. skrzynia do bramy, do stoisk i właśnie tutaj zasilimy z tej skrzyni kontenery, więc tutaj będzie to miejsce takie, gdzie będzie się można umyć, będą prysznice z ciepłą wodą, bojlery, umywalnie, toalety. O, a tutaj stał budynek i tego budynku już nie ma. No i tutaj super miejsce, jak to zostanie ładnie wyrównane, zasiana trawka, no to będzie super. Będzie super, dodatkowe, czyli raz, dwa, chyba 5 czy 6 takich budynków było. I tutaj w koło zawsze chaszcze, syf, więc o taką wielkość nam się powiększył ten teren, więc bardzo fajnie, że tutaj coś się ruszyło. Pokażę wam już później teren też pod przyszłoroczny ewentualnie, bo jeszcze nie, w sumie to nic nie wiadomo, bo rok temu miał być tu ostatni zlot. Okazało się, że nie, bo tutaj jeszcze po naszym zlocie będzie burzony też tutaj ten cały teren. Więc jeszcze o to się powiększy, a na przyszły rok nie wiadomo. Zależy wszystko, jak ruszy budowa. Jak ruszy budowa, będą pozwolenia, ale też może na przykład, nie wiem, tutaj coś będzie się budowało, a powiększy się o tamten teren, więc nie ma co planować, nie ma co myśleć, bo może to się wszystko pozmieniać. Tutaj jeszcze widzę, że mają być chyba powycinane jakieś drzewa. O, tutaj jest, ktoś sobie tutaj przejście zrobił eleganckie, więc tutaj trzeba będzie na pewno to ogrodzić. Ja tak przepatrzę, bo muszę policzyć, ile ogrodzeń muszę zamówić, ile set metrów, płotów wysokich, płotów niskich, taka logistyka. A tutaj miejsca, gdzie są toalety, mniej więcej już na pamięć znam, bo to co roku w tych samych miejscach, tam około chyba 60 toalet wstawiamy. Serwisy są zamawiane 2 razy dziennie, rano i wieczorem, żeby było czyściutko w toaletach, a nie, że strach wejść do toj-toja. O, tutaj też stał ten budynek gospodarczy i już go nie ma. Ale ten teren jest wielki, nawet słuchajcie, ze względów bezpieczeństwa, nie? Bo teraz jak patrol ochrony będzie sobie szedł, tej ochrony w tym roku też będzie dosyć dużo. Pole namiotowe też będzie. O, tu widzę, że ogrodzenie jest porozrywane. Słuchajcie, pole namiotowe będzie od godziny 19 tylko dla pełnych uczestników zlotu, tylko dla ludzi z opaskami bawełnianymi. Ci, którzy kupili sobie na całą imprezę razem z polem namiotowym, a osoby, które będą miały wejściówki na koncerty, no to tylko do godziny 19. Do godziny 19. Wiadomo, jak tutaj się chwilę posiedzi dłużej, bo wiadomo, ta impreza trwa, ale będą 2 wejścia. No i te opaski będą sprawdzane, więc jak już wyjdziecie, to już nie wyjdziecie. No jest to ze względów bezpieczeństwa i tam z różnych innych podyktowane. Rok temu było tylko jedno takie wejście, tutaj na wprost jakby bramy, ale skracaliście sobie gdzieś tam na wysokości toalet, na wysokości sceny. Tam zostały połamane przęsła, kilka tysięcy musiałem zapłacić za te straty. No i w tym roku stwierdziłem, że tam będzie dodatkowa bramka też ochrony, więc będą 2 wejścia. To będzie działało się od 19 chyba do 9 rano. Bo często jest tak też, że ktoś mówi, że wchodzę, ja tu tylko na 5 minut, tylko przyjechałem sobie zobaczyć do kolegi albo kupić sobie coś tam. No a później na drugi dzień kolega wychodzi z tą opaską jednodniową z pola namiotowego, nie? I to tak, to nie, że jeden przypadek, tylko bardzo dużo osób tak zostaje, no chce być, nie wiem, sprytnym, przebiegłym, zaoszczędzić kilka złotych, a tu niestety taka impreza to są duże koszty. O, tutaj trzeba. I myślę, jak na łebę i na sezon turystyczny i na tą ilość atrakcji i gadżetów, którą dostajecie w tym, to nie jest duża i wygórowana cena, bo na zwykłym polu namiotowym dużo więcej trzeba będzie zapłacić za pobyt na tyle dni. O, tutaj też rozburzone.
Dobra, idziemy zobaczyć, zobaczymy na plażę, zobaczymy, nie wiem, jak smakuje ryba, zobaczymy, jak wygląda łeba i tam zaraz się będziemy widzieć. Ja tu już uciekam z terenu. Mam nadzieję, że się widzimy. Pamiętajcie o wcześniejszych biletach. To zawsze ułatwia pracę logistyczną. Dobra, jadę dalej. Podjechałem tutaj na plażę B, gdzie jest jakby najbliższe wejście, chociaż tutaj są dwa wejścia blisko, bo jest port przed sport jachtowy, tam można koło falochronu i jest tutaj to drugie wejście. Cały czas jak się idzie ulicą turystyczną, nie odbija się na rąbkę na wydmy, tylko tutaj. O, słuchajcie, toalety tu wprowadzili. Ja to w ogóle kiedyś miałem plan zrobić, żeby zrobić plażę dla motocyklistów, ale całe szczęście zrobiłem sobie to w głowie. Zobaczcie, jak pięknie. Jeszcze plaża, tu jest ogromna plaża, piaszczysta, wielka. Teraz jest dużo miejsca, bo pewnie w sierpniu tutaj będzie rój parawanów. Dzisiaj duży wiatr i fale są. Ja tutaj później wskoczę jeszcze z wykrywaczem, więc będzie jakiś wpadnie odcinek z poszukiwań na plaży. Zobaczymy, co tu mi się uda wykopać. Dobra, lecimy dalej. No, jest początek czerwca, tutaj w Łebie całkiem sporo ludzi. Centrum jest rozkopane, więc musieliśmy tutaj zaparkować trochę dalej. O, tutaj się ogródek montuje, coś nowego. Zawsze tu jest w sezonie zastawione wszystko. Tam jest zaraz centrum i parki, tam jest remont. No a tutaj całkiem sporo ludzi, to wszystko działa. Zobaczymy tutaj ceny. No, tutaj jest główny dreptak i takie zadanie 35. Za chwilę tam podejdziemy na automaty. 35 zł to nie jest tak źle. Mogliśmy teraz w Sopocie to 70 zł przy plaży. Zestaw ryba z frytkami, z surówkami. O, rok temu turystyczna, a teraz tutaj wszystko rozkopane. No ale do parady tutaj musi być... Do parady tutaj mam nadzieję, że to wszystko będzie zrobione. Zaszliśmy sobie do takiej kawiarni, palarni kawy tutaj w Łebie. O, ja sobie wziąłem kawę. A tu Kamila wzięła gofera z serkiem mascarpone. Jesteśmy przy Denedze. Gdzieś tam. Tu możecie zobaczyć, jakie są ceny goferów na wypasie. Cena kawy nie jest tak źle jak na gofry i kawa super. Polecam w ogóle tą palarnię kawy, jak jesteście w Łebie. To jest właśnie niedaleko naprzeciwko Denegi. Idę zobaczyć, jakie w tym roku są ceny na rejs. Zawsze są tutaj też rabaty na... Dorośli 45, dzieci 16. Okej. O której wyjeżdża dzisiaj? 18:45. 18:45. No dobra, w każdym bądź razie tutaj będą rabaty, czyli jeżeli masz opaskę zlotową, to wchodzisz jako dziecko do 16 roku życia za 35 zł i jest Denega i Gryf. Na Denedze zawsze taki gość się tam drze i śpiewa, jest taki głośny, a na Gryfie można na spokojny rejs wpłynąć. Dobra, bo już mnie dzieci tutaj idę już. O, jak może to też automaty. Tutaj Helenka sobie wybrała magiczne winogrona. Wyciągaj. Jezu, na tych kulkach tutaj zarabiają miliony chyba. Jest, Sosia? No. W jakiej on jest cenie? 29 za kilo. Okej. A może To nam ile? pani odkroić jakiegoś... Od jakiego? Z takiego grubszego może, No, nie? no. O, no. Bo to tutaj jeszcze jest, o. Zaraz do tego jeszcze świeże rybki od Płotki i będzie na śniadanko
O, krewetki są nawet 3 zł sztuka. I paprykarz. Ten paprykarz koniecznie. Paprykarz weźmiemy, no. Czekaj. Tego zębacza może. To jest dorsza. Gdzie jest zębacz? Bo trewal też jest później. Tatar ze śledzia. To bierzemy jeszcze. To też, to tatara ze śledzia i z łososia, no. Ile kosztuje taki tatar? Ze śledzia 12, a z łososia 18. Okej, to poprosimy. No i tą O, rybę tatar ze śledzia. To jeszcze nie może starczy na razie, bo nie zjemy. Lepiej świeże Dobra, kupić dobra. jutro, nie? No. Na razie wystarczy. Czyli to będzie wszystko 95,57. O. Dobry. To nie był wędkarski kuter? Czasami? Wcześniej? Kiedyś był, nie? Kojarzę, że coś. Ile teraz ten kosztuje taki rejs? Statkiem? No, Na zachód słońca czy taki 2,5 godzinny? na zachód słońca na przykład. 4 dyszki. 4 dyszki. O, i pływacie dzisiaj, tak? Czy tam w ogóle? Nie, Czy w sezonie dopiero? Dopiero w sezonie. Okej, dobra. 2,5 godziny, 45 minut. A ten 2,5 godziny jeszcze powiedz mi? 9 dyszek. 9 dyszek, o, wejść widokowy. Więc jak nie Denega czy Gryf, to można tutaj tym Mississippi też sobie popłynąć na taki romantyczny zachód słońca i troszeczkę mniejszy jest ten statek, więc... O, tutaj jeszcze też ryby wędzone. Jeszcze musimy podejść do Mieci. Miecia też zawsze ma dobre rybki. A teraz idziemy zobaczyć do piekarni. Zobacz, a tam z ręki prawie jedzą kaczki. O, jesteśmy przy kaczkomacie. Uwaga, trzymajcie rączki, żeby nie wypadło. I co? Puste, Złotówkę zjadło i nie ma. ale numer. No. Kaczkomat pusty. Kaczki chyba już najedzone są. No. Wiecie, jak jestem w Łebie, to jest zawsze jedna smażalnia ryb, gdzie muszę zjeść rybę. Dorsza z frytkami i z surwami. To jest tawerna rybacka. Tutaj prowadzi to kolega Jacek, też motocyklista. O, jest fliperek. Jest, są jakieś gierki. O, dzień dobry, dzień dobry. Zaraz zobaczycie tutaj, jak wygląda ryba. No. Na zlocik już? Jak no? Na zlocik. Jak co roku do Łebskiego na urodziny przyjechał. Cześć. To No, przecież ja z zobaczcie, Łebą co już się tak dzieje. jestem zaprzyjaźniony, więc wiesz, teraz przyjeżdżam do Łebskiego, A, no tak, no. a później przyjeżdżam tydzień do Łebskiego i od razu ze zlotem łączę to, co nie? No widzisz, i koszulkę wiesz, dostałeś łebką. I teraz dostałem koszulkę od drugiego kolegi, więc wiesz, no, ja w Łebie jestem poustawiany, no. Powiedz mi, O, wszystko, czekaliśmy długo, ale wszystko naraz. 150 proszę. 150 proszę. Ale ten, tutaj chyba. O, mamy placki z łososiem. Zmieniłem stolik, bo tam ciemno strasznie. Gorzej niż w sezonie tutaj znaleźć miejsce. O, uwielbiam tą rybę. Chcę tutaj. Chcesz Janek frytki? A zobacz. Zobaczymy tą rybę. Nie. To tak ty. Ryba pyszna. Janek, co chcesz? Chcesz frytkę? Dobra, już ci daję. Placek też miał. No, ryba była mega, placki też. Super jest to miejsce. Spotkanie też ze Zlotowiczem. Także fajnie, że tutaj często jest tyle miejsc właśnie znajomych, że do tej Łeby się przyjeżdża jak do siebie. Jest manufaktura, piekarnia, Uchenia, Płotki, tutaj zawsze mega i lody, mega wypieki. I śniadania też na wypasie, ale zobaczymy, czy coś jeszcze jest. Słodkie bułki. Nie, jest coś jeszcze, są 3 bułki ostatnio. No.
żurek domowy, o, zupy są. O, jest Heniu. Dzień dobry. Myśmy zdążyli na 3 ostatnie bułki. Cześć, cześć, cześć. Ale coś taki chyba zapracowany, co? Jakie tutaj stare fanciory są różne. Zapomniałem Heniowi przywieźć tą. Te foremki jakieś kupiłem na tym, na Świewockim. Tak to kiedyś wyglądało. Kupiłem takie foremki do pierników. Heniu tutaj zbiera. Ale zapomniałem mu to przywieźć. Muszę mu na łebę. Następnym razem jak będę jechał. Mam całą kolekcję takich rzeczy. O, tutaj siedzicie? Ale Helenka ma no. Ale tutaj te drzwi, zobaczcie, widziałeś te drzwi? Rzeźbione? Ale numer. No, tutaj jest klimat u Henia. O, słuchajcie, trafiliśmy tutaj teraz do zagajnika takiego z różnymi automatami, atrakcjami dla dzieci, coś jak Wesołe Miasteczko. Tutaj przy wejściu na plażę A, z tego co dobrze pamiętam. Jazda na takim koniu kosztuje 2 żetony. Żeton kosztuje 5 zł, czyli za dychacza można na koniu sobie śmignąć. Ja teraz zobaczę jakieś automaty wrzutowe, może coś wygram dzisiaj. Wioska indiańska. 2 żetony, 10 zł za jeden ten, za jedną łódkę. Tak. Jak osobno to by było po ten, nie? Słuchajcie, miałem plan, żeby kupić taki wrzutnik, bo zawsze lubiałem tą... Teraz zobaczymy, gdzie to wrzucimy. Lubiłem. A! Dobra. Nie mogę powiedzieć. Jeszcze raz. Zbliża. O! A, wygrałem całe 2 złote. Zainwestowałem 3. Zobaczymy z innej strony. Trzeba dużo wrzucić. O, może tu wrzucimy. Nic, uwaga. Muszę kupić taki automat, będę wrzucał później do tego. Aż wszystko wygram. Nowy rodzaj zabawek, trzeba przeciąć linkę. Zobaczcie, jak jest zburzone morze dzisiaj, a tam jakaś akcja jest, bo jadą na sygnale jakieś auta. O, ktoś zgubił gadki. Tam się ktoś kąpie. Taki lodowaty wiatr jest. Niezłe fale. Wow! Uwaga, akcja! Wyrzuciło, słuchajcie, w łebie morświna na plażę. Teraz tutaj zastępy jadą ratownicze. Mam nadzieję, że się uda uratować. Morska Służba Poszukiwania. Obserwujcie, lajkujcie. Ciekawe, co to za ten, nie? Chyba jakieś testy mają sprawnościowe. Mieszkamy tutaj w takich pokojach gościnnych bedroom. Fajnie, bo tu oddzielne wejście, łazienka, plac zabaw dla dzieci. To teraz to jedna z ważniejszych kryteriów, żeby dzieciaki miały gdzie się pobawić. Jesteśmy na plaży. Słuchajcie, tym razem zabrałem też ze sobą wykrywacz. Jest
słuchajcie, mam właśnie dołek. Tutaj dołek, zobaczymy co tutaj będzie. Będzie też odcinek cały. O, jest. Słuchajcie, Leszek na plaży, znaleziony. Także jak macie chwilę, chcecie zobaczyć, co tu na łebskiej plaży można wykopać, to niedługo wejdzie też odcinek tutaj ze skarbami pozyskanymi z piasku. W Łebie to zawsze tutaj lubiłem do tawerny Wiking też podejść. Tutaj prowadzi to Henryk Jarocki, najmłodszy brat Ireny Jarockiej, która kiedyś śpiewała. Wygooglowałem, że nawet z Michaelem Boltonem nagrała jakiś kawałek. Mieszkała w Stanach. Może mi się uda z Heniem porozmawiać na jakieś takie tematy. Później tutaj w Łebie niedaleko z lotu jest też port i rybny. Flądra? Torbut. W jakiej cenie taki torbut? 4 dychy kilo. 4 dychy kilo, o. Ten lubi nas. O, super. No, jest świeży torbut za 4 dychy. Co tutaj jest ten? Z Bałtyku? Wszystko? Coś jeszcze łowicie, czy nie? Coś łowicie jeszcze tu u nas? Dorsz. I dorsz? Okay. I dorsz w jakiej cenie jest? Taki świeży? 37. 37, Tutaj jest na bieżąco wędzone. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam taką rybkę sobie opierdzielić. Wiesz, to jest... wrzucę jak tutaj kroisz. A to jest łosoś chyba, nie? Czy co to jest? Takie czerwone? Różowe, łosoś, no? Łosoś. Jesteśmy w porcie jachtowym teraz. Tutaj też zawsze lubię zaglądnąć. To jest też z 200 metrów od miejsca zlotu. Tutaj po drugiej stronie buduje się muzeum jakieś tam wielkie rybołówstwa czy czegoś w tym stylu. Wieje dzisiaj strasznie, jest zimno, ale tutaj obok jest fajny plac zabaw dla dzieciaków, więc też tutaj zaglądnęliśmy. To jakaś fajna czarna łódka. Słuchajcie, do Łeby możecie przyjechać elektrykiem i naładować tutaj w porcie też swoje elektryczne wozidło. Ewentualnie hulajnogę elektryczną. Zobaczcie, hit tegorocznego lata w Łebie, słuchajcie, gęsina! Gęsina, w tym roku każde stoisko ma takie gąsiury. Kiedyś były, pamiętam, foki, później były jakieś koty rok temu, a teraz wszędzie te gęsi są. Słuchajcie, w dom do góry nogami tutaj jest w Łebie i wszystkie osoby, które będą właśnie na zlocie, będą miały opaskę. Tutaj jest tak, normalnie 21 zł bilet kosztuje, a tutaj, słuchajcie, będzie 11 zł, obojętnie czy to jest dorosły, czy dzieciak. A my idziemy zobaczyć już, jak to wygląda. O, Baba Jagi. Baba Jagę idziemy obadać. Baba Jagi w prasie. O, uwaga. Ale dziwnie. O matko, jak pijany. Ojoj! Ojoj! Wow. Zapamięta syrenka. Ale się robi niedobrze, nie? Niedźwiedź tu jest na suficie. O matko. Trzeba się mocno trzymać. Wow.
I to nie będzie... Nie no, ale mega dziwne uczucie. No hal. O matko i córko. Co to za te? To są jakieś po prostu, nie wiem jak to nazwać. Zaburzenia grawitacji. Zaburzenia percepcji. Percepcji. Mama. No w każdym razie za 11 zł możecie przetestować. Tak, no. Chciałem też, słuchajcie, zaprosić wszystkie firmy właśnie, które są przyjazne motocyklistom tutaj z Łeby, żebyście się odezwali chwilę wcześniej do mnie. Nie na ostatnią chwilę, nie dzień wzlotu, nie dzień wcześniej, tylko teraz najlepiej, albo z miesiąc wcześniej. Będę też robił taki filmik z miejscami, z informacjami, gdzie taniej, gdzie dobrze zjeść będzie można. Także odzywajcie się do mnie na priv i będziemy coś działać tutaj. To się zapowiadają znowu tysiące motocyklistów. Łeba zamienia się na cały tydzień na letnią motocyklową stolicę Polski. Strasznie wieje, słuchajcie, dzisiaj. A ja tutaj jestem przy lądowisku w Łebie, tu przy wjeździe. Tam mamy biuro informacji turystycznej i tu jest taka duża działka, gdzie prawdopodobnie w przyszłych latach, ale to jeszcze nie wiadomo, co to się będzie działo w tej Łebie, bo tam jeszcze dopóki na naszym terenie nie powstanie osiedle, to tam będzie zlot. A przyszłość mamy tutaj świetlaną, więc ewentualnie jak będę miał jeszcze siły i chęci organizować tą imprezę, to tutaj myślę, że jest fajny teren, dość spory, będzie można wszystko ogarnąć, ale to już w przyszłych latach będziemy się martwić o to. Tak, teraz obiecałem wam, że podam wam informacje w sprawie konkursu, bo dzisiaj będę losował 3 komentarze, które wygrają wjazdówy na festiwal, na cały festiwal w Łebie, festiwal motocyklowy Bike Week Łeba. 3 takie pojedyncze wjazdówki są do wygrania. Wystarczy skomentować tutaj, wystarczy skomentować film. W całym tym komentarzu musi być słowo Łeba. No i tyle. Subskrypcja, łapa, bo musisz być publicznym subskrybentem, żebym wiedział, że subskrybujesz ten kanał. Fajnie będzie, jak to udostępnisz, jak pójdzie w świat informacja, że jest taki festiwal, że tutaj się dzieje dużo, bo jeżeli oglądasz, to już pewnie byłeś i wiesz, że jest fajnie. Dodatkowo wśród komentarzy będą rozlosowane też koszulki. 3 koszulki w dowolnym rozmiarze, no czarne, albo zielone, albo białe, będziesz mógł sobie wybrać nawet. Będą też damskie, dziecięce. Także tutaj do tego konkursu wystarczy napisać koszulka i takie komentarze będziemy losować, właśnie koszulki tutaj festiwalowe. Także wielkie dzięki, pamiętajcie o łapie, pamiętajcie, żeby był ten sub wciśnięty, dzwonek jak wciśniesz, to też będzie miło, będziesz miał wtedy powiadomienia. Będę się starał teraz w każdym filmie tutaj przed Łebą dodawać właśnie wjazdówy, różne gadżety, więc myślę, że warto zostać na kanale. Dla przypomnienia jeszcze strona www.motozloty.com. Tam do końca czerwca są tańsze bilety, można zakupić. Wiem już też, że około 50 aut będzie mogło wjechać dodatkowo na teren zlotu, więc też można takie wjazdówki wcześniej sobie zakupić. Jeżeli chcecie wjechać autem, coś tam wwieźć, przewieźć albo spać w tym aucie, to jest też taka możliwość. Będzie też darmowy parking tutaj zaraz przy wjeździe, tam gdzie byliśmy na tym terenie, gdzie ma być w przyszłym roku albo tam w latach kolejnych, gdzie jest planowany zlot, tam będzie parking, gdzie będzie można bezpłatnie sobie zostawić też to autko na cały czas festiwalu, więc to już wybór należy do was. No i tyle. Trzymajcie się, zaglądajcie też na mojego Facebooka, Facebook motozloty.com. Tam też co chwilę coś tam podaję. No i oczywiście wydarzenie. Wszystkie informacje są w opisie na dole tutaj pod filmem. Tam są wszystkie linki, tam jest też kod rabatowy do sklepu na zakupy. Są już koszulki dostępne, będą też pakiety zlotowe w tym roku w przedsprzedaży. Zostało jeszcze też
kilka parawanów Easy Ridera i ręczników, także teraz widzicie pewnie jakiś filmik gdzieś tam archiwalny z tamtego roku. Wyprzedały się już wszystkie leżaki, więc leżaków raczej już nie będę dorabiał, chyba że jakieś miliony zamówień się pojawią. Ale ręczniki i parawany jak najbardziej. Widzicie, jak dzisiaj wieje taki parawan. Ja niestety go nie zabrałem, ale dzisiaj byłby mega przydatny. Nie nawijam już, trzymajcie się, do zobaczenia, hej! Serdecznie zapraszam wszystkich na 13. Festiwal motocyklowy Bike Week Łeba. Największa impreza motocyklowa w Polsce. W tym roku na scenie zobaczycie takie kapele jak Nocny Kochanek, Proletariat, Turbo, Chłopcy z Placu Broni, Romantycy Lekkich Obyczajów, Zenek Kupatasa, a także na scenie country Gładek Brothers Band. Całą imprezę poprowadzi Krzysiu Skiba, a imprezę nagłaśnia Antyradio. Mam nadzieję, że widzimy się wszyscy w Łebie, letniej motocyklowej stolicy Polski. Cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! Pierwszy dołek, mamy kabzelek, loteria. No, chociaż plażę trochę wyczyścimy może.